Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Uświadomiłem sobie ostatnio, że pomiędzy kuchnią japońską a polską jest pewien bardzo charakterystyczny wspólny mianownik. Mam tu na myśli uwielbiany przez wielu, chociaż niezwykle ostry chrzan. Pojawia się on bardzo często zarówno w kuchni kraju kwitnącej wiśni, jak i u nas. W obu tych przypadkach wydaje się wręcz niezastąpiony. Jest to o tyle ciekawe, że kulinarnie jest nam do Japonii równie daleko co geograficznie. I takie podobieństwo więc czasem może zastanawiać. Mogą zastanawiać, ale też mogą na przykład doprowadzić do wniosku, że obie te kultury narodowe lubią smacznie zjeść i jednocześnie dodawać do swoich potraw nieco pikanterii. Obie kuchnie w ostatnich latach niezwykle się też przenikają, co tworzy czasem bardzo ciekawe połączenia smakowe. Takie łączenie się stylów kulinarnych, które pozornie do siebie nie pasują i są odległe kulturowo, a czasem i smakowo, nazywa się fusion. Nie o tym jednak chciałem, ale o fenomenie chrzanu. Gdy siadamy do suto zastawionego świątecznego stołu, nie sposób sobie wyobrazić sytuacji, że zabrakłoby na stole startego korzenia chrzanu. Podobnie w Japonii, gdy siadamy do stołu, zazwyczaj znajdziemy na nim miseczkę zielonej i niezwykle ostrej pasty. No i właśnie, Himek, co ty chrzanisz? Ktoś zakrzyknie i słusznie zresztą. Przecież Japończycy nie używają chrzanu, tylko wasabi. Trudno w tym momencie o bardziej ostre spostrzeżenie. Ostre niczym wspomniane wasabi. Pomimo bowiem, że chrzan i wasabi w smaku niezwykle są do siebie podobne, jak i z wyglądu znajdziemy podobieństwo, to już kolor japońskiej przyprawy każe sądzić, że nie mamy jednak do czynienia z tą samą rośliną. I słusznie, bo nie mamy. Jak wygląda i rośnie chrzan, wszyscy wiemy. Zazwyczaj korzeniem do dołu w ziemi, a liśćmi ponad nią. Korzeń ścieramy, a następnie płaczemy nad tym, co starliśmy. Ręczne tarcie chrzanu to bowiem zadanie dla prawdziwych twardzieli. Wasabi, pomimo podobieństw i nazywania go często japońskim chrzanem, jest natomiast rośliną, która wymaga niezwykle specyficznych warunków do uprawy. Przede wszystkim jest rośliną wodną. Rośnie w krystalicznie czystych górskich potokach, a do sporządzania ostrej zielonej pasty wykorzystuje się nie tyle korzeń, co jego kłącze. Ze względu na jego specyfikę uprawy jest też niezwykle drogi. Gdy widzimy w sklepie niewielką tubeczkę w cenie, która wydaje nam się przesadzona, to pamiętajmy, że cena samego korzenia przed przetworzeniem przekroczyć może nawet 500 zł. Bez wątpienia wasabi to jedna z najdroższych przypraw. Na nasze szczęście jego walory smakowe są na tyle intensywne, że do potrawy dodajemy go zazwyczaj odrobinkę. No chyba, że ktoś lubi płakać nad talerzem, ale niewiele znam takich osób, które świadomie przesadzają z ilością wasabi w potrawie. Czy chrzan i wasabi mogą się wzajemnie zastępować w kuchni? Oczywiście, chociaż specjalista zauważy różnicę w smaku. Walory kulinarne takich połączeń czy miksów dają jednak bardzo dobre rezultaty i gdy tylko mamy okazję, to warto tego spróbować. Nie tylko bowiem sushi smakuje dobrze z tym japońskim warzywem. Kto jest odważny, to może nawet spróbować zastąpić chrzan jako dodatek do białej kiełbasy, a zdecydowanie wyśmienicie pasuje na przykład jako element sosu do jajek na twardo. Dobre rezultaty daje także marynowanie mięs, na przykład przed pieczeniem. Czasem nawet miesza się chrzan z wasabi, aby uzyskać zupełnie nowy smak. Jak więc widzimy, tylko fantazja ogranicza nasze możliwości w kwestii wykorzystania zielonej japońskiej pasty w okolicznościach innych niż sushi. Teraz wystarczy więc zaopatrzyć się w nią w najbliższym sklepie, z czym nie powinno być większego kłopotu. Może to być nawet Biedronka, której ofertę mam dzisiaj dla Państwa, do zapoznania się z którą serdecznie zapraszam. Życzę także słonecznego, jesiennego dnia i mam nadzieję, że podczas zakupów spotkamy się w sklepie. Do zobaczenia zatem.